Podczas gdy dom pierwszego Czerwonego Rangera szturmowało FBI, a kultowy Zielony Ranger przegrał walkę z potężną depresją, inny wojownik zasztyletował człowieka prawdziwym mieczem. Zobacz, jak ten dziecięcy hit zamienił się w mroczną i tragiczną klątwę. Zacznijmy od człowieka, którego w latach 90. naśladował każdy chłopak na podwórku. Austin St. John, czyli serialowy Jason. Pierwszy, legendarny Czerwony Ranger i niekwestionowany przywódca całej grupy. Na ekranie uczył nas honoru, odwagi i walki ze złem. Niestety, w maju 2022 roku jego prawdziwe życie zatoczyło dramatyczne koło. Nad ranem przed jego domem, w Teksasie, pojawiły się furgonetki pełne uzbrojonych agentów federalnych. FBI przeprowadziło dynamiczny szturm, a zaskoczony gwiazdor został wyprowadzony z budynku w kajdankach. Co takiego zrobił idol z naszego dzieciństwa? Sprawa okazała się wyjątkowo poważna. Austin został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się masowym wyłudzaniem pieniędzy z rządowych funduszy. Chodziło o tarcze antykryzysowe przeznaczone dla małych firm walczących o przetrwanie podczas pandemii. Aktor, wykorzystując swoje udziały w różnych spółkach, miał sfałszować dokumenty i przejąć setki tysięcy dolarów, które zamiast na ratowanie miejsc pracy trafiły do kieszeni oszustów. Łącznie cała szajka wyłudziła ponad 3,5 miliona dolarów. Za te czyny pierwszemu Czerwonemu Rangerowi groziło nawet do 20 lat odsiadki w federalnym więzieniu o zaostrzonym rygorze. Dla fanów był to potężny cios. Człowiek, który miał być symbolem sprawiedliwości, okazał się zwykłym naciągaczem żerującym na kryzysie. Jednak prawdziwy dramat, który dosłownie złamał serca milionom ludzi na całym świecie, rozegrał się kilka miesięcy później. Przenosimy się do listopada 2022 roku. To wtedy świat obiegła informacja o śmierci Jasona Davida Franka. Dla uniwersum Power Rangers był on postacią absolutnie pomnikową. Grał Tomiego, czyli legendarnego Zielonego, a później Białego Rangera. Podczas gdy inni aktorzy odchodzili z serialu i próbowali zapomnieć o przeszłości, Jason przez niemal 30 lat pielęgnował tę markę. Jeździł na spotkania z fanami, prowadził własne szkoły sztuk walki i zawsze miał czas na zdjęcie czy krótką rozmowę z dorosłymi już widzami. Był żywą ikoną pokolenia. Niestety, za tym wiecznym, szerokim uśmiechem i potężną muskulaturą kryło się ogromne cierpienie. Jason od dłuższego czasu toczył potworną, cichą bitwę z głęboką depresją. Sytuację pogorszyły poważne problemy w życiu prywatnym oraz nagła śmierć jego pasierbicy, po której aktor nigdy w pełni się nie podniósł. W wieku 49 lat w jednym z hoteli w Teksasie legendarny wojownik przegrał tę najtrudniejszą walkę i odebrał sobie życie. Jego tragiczne odejście ostatecznie zabiło dziecięcą niewinność tego serialu. Pokazało, że nawet najsilniejszy z Power Rangersów, który na ekranie pokonywał potwory z kosmosu, w prawdziwym życiu okazał się bezbronny wobec demonów we własnej głowie. Przejdźmy teraz do historii, która brzmi jak scenariusz najgorszego horroru. Ponownie wracamy do roli Czerwonego Rangera, ale tym razem zmieniamy obsadę. Przenosimy się do serii Power Rangers Wild Force z 2002 roku. Główną rolę grał tam Ricardo Medina Jr., przystojny, wysportowany facet, który szybko zdobył uwielbienie młodszej widowni. Po latach powrócił nawet do uniwersum, grając czarny charakter w serii Samurai. Mało kto przypuszczał, że ten fikcyjny mrok wkrótce stanie się jego przerażającą rzeczywistością. Wszystko wydarzyło się w styczniu 2015 roku w mieszkaniu aktora w Kalifornii. Ricardo mieszkał tam ze swoim współlokatorem, Joshem Satterem. Tego tragicznego popołudnia między mężczyznami doszło do niezwykle ostrej awantury. Poszło o partnerkę aktora, która również przebywała wtedy w budynku. Kłótnia szybko wymknęła się spod kontroli i zaczęła przeradzać w fizyczną agresję. Ricardo, chcąc odciąć się od konfliktu, zabrał swoją dziewczynę i zamknął się z nią w sypialni, jednak rozwścieczony współlokator nie odpuszczał. Zaczął kopać w drzwi i ostatecznie wyważył je, wpadając do środka z furią. W tym momencie aktor zrobił coś potwornego. Zamiast ratować się ucieczką, chwycił za rekwizyt, który trzymał w pokoju. Był to wielki, ostry miecz, stylizowany na broń Conana barbarzyńcy. Gdy Satter sforsował drzwi, Medina bez wahania zadał mu kilka głębokich ciosów prosto w brzuch. Widząc krew i osuwającego się na ziemię kolegę, aktor sam zadzwonił pod numer alarmowy. Pomoc nadeszła jednak za późno. Josh Satter zmarł w szpitalu z powodu rozległych obrażeń wewnętrznych oraz potężnego krwotoku. Początkowo Ricardo Medina twierdził, że działał w obronie własnej. Przekonywał śledczych, że bał się o życie swoje i swojej partnerki. Prokuratura nie dała jednak wiary tym tłumaczeniom. Śledztwo i proces trwały ponad 2 lata. Ostatecznie w 2017 roku aktor poszedł na ugodę i oficjalnie przyznał się do winy.
usłyszał wyrok za dobrowolne doprowadzenie do śmierci człowieka. Sąd skazał go na 6 lat pozbawienia wolności w stanowym więzieniu. Dla fanów na całym świecie to był totalny wstrząs. Człowiek, który na ekranie uczył dzieci, że broń służy wyłącznie do obrony przed złem, w prawdziwym życiu użył miecza, żeby odebrać życie drugiemu człowiekowi. Ta krwawa tragedia udowodniła, że najgorsze potwory wcale nie przybywały z kosmosu. Często mieszkały po prostu za ścianą. Te wszystkie przerażające wydarzenia sprawiły, że wśród fanów narodziła się mroczna teoria. Ludzie zaczęli mówić o tzw. klątwie Power Rangers. Wielu uważało, że nad osobami, które zakładały kolorowe kostiumy, wisi jakieś fatum. Choć brzmi to jak internetowa legenda, to zapoczątkowała ją prawdziwa, ogromna tragedia z samego początku istnienia tego serialu. Chodzi o losy Tui Trang, czyli oryginalnej, pierwszej żółtej rangerki. Tui grała Trini, niezwykle sympatyczną dziewczynę, która imponowała widzom swoimi umiejętnościami walki. Jej prywatna historia była gotowym scenariuszem na film. Jako małe dziecko uciekła z ogarniętego wojną Wietnamu na przepełnionym uchodźcami statku. Przetrwała piekło, trafiła do Ameryki i tam ciężką pracą spełniła swój amerykański sen, dostając rolę w wielkim hicie telewizyjnym. Niestety, przeznaczenie dopadło ją w najmniej oczekiwanym momencie. Tragedia wydarzyła się 3 września 2001 roku. Tui Trang jechała samochodem jako pasażerka, razem ze swoją bliską przyjaciółką, aktorką Angelą Rockwood. Kobiety podróżowały autostradą w Kalifornii, wracając ze spotkania ze znajomymi. W pewnym momencie kierowca pojazdu stracił panowanie nad kierownicą. Samochód z potężną siłą uderzył w skalne zbocze, kilkukrotnie koziołkował i ostatecznie spadł z nasypu, uderzając w barierki ochronne. Kierowca i przyjaciółka aktorki przeżyli ten koszmar, choć Angela po wypadku została sparaliżowana od pasa w dół. Tui Trang nie miała tyle szczęścia. Odniosła potężne obrażenia wewnętrzne. Mimo natychmiastowej reanimacji zmarła w drodze do szpitala w helikopterze ratunkowym. Miała zaledwie 27 lat. Jej śmierć była potężnym ciosem dla całej oryginalnej ekipy, która traktowała ją jak młodszą siostrę. Wtedy fani zaczęli łączyć kropki. Śmierć Tui Trang, nagłe odejście Jasona Davida Franka, aresztowanie pierwszego Czerwonego Rangera, a także przedwczesne zgony innych aktorów z obsady. Robert Manahan, czyli głos legendarnego Zordona, odszedł z powodu tętniaka, mając tylko 43 lata. Te wszystkie smutne przypadki sprawiły, że fani do dziś wierzą, iż sukces tego serialu został opłacony jakąś niewytłumaczalną, tragiczną ceną. Musimy jednak zadać sobie jedno kluczowe pytanie. Skąd w ogóle wzięła się ta cała domniemana klątwa? Jeśli przyjrzymy się faktom, szybko zdamy sobie sprawę, że to nie siły nadprzyrodzone niszczyły tych ludzi. Prawdziwym winowajcą był bezwzględny hollywoodzki system i chciwość ludzi stojących na czele tego gigantycznego biznesu. Za całym uniwersum Power Rangers stał miliarder Haim Saban. Człowiek, który na sprzedaży zabawek, koszulek i gadżetów zarobił niewyobrażalną fortunę. Serial był globalną żyłą złota. Niestety, aktorzy odgrywający główne role nie zobaczyli z tych miliardów prawie nic. W pierwszych sezonach młodzi ludzie pracowali w warunkach, które dzisiaj skończyłyby się potężnymi pozwami sądowymi. Ponieważ produkcja nie była zarejestrowana w aktorskich związkach zawodowych, producenci mogli robić z obsadą dosłownie wszystko. Aktorzy zarabiali nędzne grosze. Ich tygodniówka wynosiła zaledwie około $600. Po odliczeniu podatków zostawało im niewiele więcej niż pensja pracownika w gastronomii. Pracowali przy tym po kilkanaście godzin na dobę, 6 dni w tygodniu. Co gorsza, z oszczędności nie zatrudniano profesjonalnych kaskaderów. Młodzi aktorzy sami musieli wykonywać skomplikowane i niebezpieczne akrobacje. Robili to bez żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wypadki były codziennością. Złamania, skręcenia i potworne potłuczenia maskowano grubą warstwą makijażu, a rannych wojowników zmuszano do natychmiastowego powrotu przed kamerę. W połowie drugiego sezonu czara goryczy się przelała. Austin St. John, Walter Jones i Tui Trang postanowili się zbuntować. Zażądali uczciwych stawek i godnego traktowania. Odpowiedź producentów była krótka i bezwzględna. Cała trójka została natychmiast wyrzucona z pracy, a ich postacie zastąpiono nowymi twarzami. Saban pokazał, że nikt nie jest niezastąpiony, a plastikowe kostiumy są ważniejsze od ludzi, którzy je noszą. Jednak najgorsze piekło na tym planie przeżył David Yost, czyli oryginalny niebieski Ranger. David był świetnym aktorem i fani go uwielbiali. Niestety, poza kamerami stał się ofiarą potwornego psychicznego znęcania. Członkowie ekipy produkcyjnej, reżyserzy, a nawet sami producenci bez przerwy szydzili z jego orientacji seksualnej, homofobiczne wyzwiska
Złośliwe plotki i publiczne upokorzenia były dla niego codziennością. David próbował to znosić, ale presja okazała się zbyt wielka. W trakcie 4. sezonu doznał potężnego załamania nerwowego. Po prostu zszedł z planu, spakował swoje rzeczy i nigdy więcej nie wrócił do studia. To psychiczne nękanie kosztowało go lata kosztownych terapii i walki o powrót do normalności. I tutaj dochodzimy do kolejnej postaci, którą kojarzy każdy fan starych Power Rangersów. Richard Gennell, czyli sympatyczny, potężny Ernie, właściciel knajpy, w której wojownicy spędzali cały wolny czas. Richard był uwielbiany za swoją ciepłą, ekranową aparycję, ale potworny stres, nieregularny tryb życia i mordercze godziny pracy na planie drastycznie odbiły się na jego zdrowiu. W pewnym momencie aktor zrozumiał, że jeśli nie odejdzie z serialu, to po prostu umrze. Zrezygnował z roli i podjął najważniejszą walkę w swoim życiu. Przeszedł niesamowitą, wręcz ekstremalną metamorfozę. Rzucił palenie, całkowicie zmienił dietę i schudł ponad 40 kg. Wyglądał świetnie, czuł się doskonale i wydawało się, że oszukał przeznaczenie. Niestety, w grudniu 2008 roku stało się najgorsze. Wycieńczony latami wcześniejszych zaniedbań, organizm nagle się poddał. Richard doznał potężnego zawału serca i zmarł w wieku zaledwie 47 lat. To była potworna ironia losu. Człowiek zrobił wszystko, by wyzdrowieć, a i tak dopadła go przedwczesna śmierć. To potworny i wyjątkowo smutny obraz. Power Rangers zaszczepili w sercach milionów dzieciaków na całym świecie wiarę w przyjaźń, lojalność i bezinteresowną walkę ze złem. Każdy z nas chciał być częścią tej wyjątkowej ekipy. Rzeczywistość pokazała jednak swoje najgorsze, cyniczne oblicze. Ten kolorowy świat został zbudowany na realnym cierpieniu, wyzysku, homofobii i ludzkich dramatach. Ludzie, którzy mieli być idolami pokolenia, stali się ofiarami chciwości i korporacyjnej bezduszności. Dzisiaj, gdy po latach wracamy do tych starych odcinków i słyszymy kultową muzykę, trudno nie poczuć gęsiej skórki. Teraz wiemy już, jaka była prawdziwa, potworna cena naszych beztroskich wspomnień. A wy jak wspominacie ten serial? Czy po latach te mroczne kulisy zmieniają wasze spojrzenie na przygody kolorowych wojowników? Dajcie znać w komentarzach.